No sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Architektoniczna, po prostu cuda. I wielkość tego wszystkiego, no niesamowite. No. Między Europą taką polską, a tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o właśnie budownictwo, to są, no to jest przepaść. Wchodzimy. Podjechałem kilka przystanków i czekam tu na kolejnym. A czas ucieka, mam nadzieję, że się wyrobię. No i zobaczcie, jak to tu wygląda. No. Ciągle drapacze chmur. No. Co ulica, to wygląda bardzo podobnie. I widać, że to wszystko młode budynki, niezniszczone, nie stare, te elewacje świeże. Tu pod słońce to. A tam znowu wpasowany meczet. To też nie jest stary meczet, też pewnie nowy budynek. No i taka tu architektura. No i kurczę, powiem wam, no przedobrzyłem sprawę. Przedobrzyłem, spierdzieliłem po całości. Pierwszy raz no mi się zdarzyło. No wsiadłem w autobus, bo ten mój właściwy numer nie podjeżdżał. A już czas mi się kończył. Mówię, dobra, to tak zaryzykuję, wsiądę w pierwszy lepszy. Może będę śledził na mapie, czy jedzie mniej więcej w tą samą stronę, tak jak ja. Tak jak potrzebuję. No i tak zrobiłem. Tylko problem w tym, że wsiadłem w autobus, który po drodze, najbliższy kolejny przystanek ma chyba, nie wiem ile żeśmy przejechali, z 15-20 km. Tak naprawdę jestem w okolicach lotniska Abu Dhabi. Także mój bilet, no niestety, dobrze, że to nie jakieś duże pieniądze, tam 80 parę złotych, przepadł na tą ustaloną godzinę. Tutaj tak samo te Abu Dhabi, może w mniejszym stopniu już, ale tak samo no jest ogrom tego i architektura tych budynków i tego muzeum, do którego właśnie będę próbował no, się dostać, dojechać, no to pokażę wam potem. To jest no kosmos. No będę coś kombinował, teraz już muszę improwizować tutaj, no bo jestem w czarnej dupie, nie? Wywieźli mnie gdzieś tu kurwa na obrzeża, na kolejne wyspy. Jadę z powrotem do centrum miasta, no bo co? No w czarnej dupie jestem. Upał taki, ja pierdzielę, nie ma gdzie się tu kryć, no. Chyba taksówka jedyne rozwiązanie, no ale na razie czekam, cokolwiek niech jedzie do centrum miasta, jakiś inny numer, bo normalnie raz, że mnie już tu w dynie grzeje. Cienia nie ma. Wody mam mało. Stopa bym złapał, ale nie wiem, czy tu ktoś, kurde, czy tu jest to możliwe, czy tu jest w ogóle legalne. Zaraz poczytam w necie coś na ten temat, kurde. No przygody muszą być, no. Postałem chwilę na przystanku, ale przecież upał taki autobus, nie wiadomo jaki, kiedy przyjedzie do tego muzeum, nie wiadomo jak dojechać. No i tu jakiś pan się zatrzymał, nawet za bardzo nie machałem, zobaczył, że stoję na przystanku, się ulitował, taki czarnoskóry. No i się z nim dogadałem, oczywiście nie za darmochę, nie mam gotówki, będę musiał mu zapłacić, ale mam je zawieźć do tego muzeum, tam jakiś bankomat wyczaję, nie? I tam za 5 dych, no 5 dych mam mu zapłacić, nie? No bo już nie miałem wyjścia, już mi kurde z nerwów i z tego upału po prostu czachę mi rozgrzało. Także no jest jak jest, no dodatkowa przygoda. Jestem, chyba że jeszcze się dogadam tam w tym muzeum, może się ulitują i mnie wpuszczą na ten już jakby nieważny bilet, bo już moja godzina minęła.
No zobaczymy, nie ma co gdybać, dojadę na miejsce, będę kombinował dalej, ale no takie są przygody, no tak to się czasem dzieje, nie? A jedziemy tutaj, zasuwamy, no tak jak widzicie tutaj, o. Mam więcej szczęścia jak rozumu. No, gościu mnie przywiózł do tego muzeum. Weszliśmy razem do środka. No, wypłaciłem z bankomatu kasę. Dałem mu na 10 dirhamów więcej, bo naprawdę taki miły Hindus, sympatyczny, no, ulitował się nade mną. No ale najważniejsze to, że wpuścili mnie do tego muzeum, bo tu po prostu bilet ważny to ważny, nie tam, że na konkretną godzinę. Także jestem i zwiedzam. Dopytałem się też, no nie ma problemu z zrobieniem zdjęć, filmowaniem. Także oglądamy, o tutaj jakaś taka sztuka wyblakła. No i tutaj zaraz Wam pokażę, bo tam pani na razie tutaj widzę pozy robi na tle Monalizy. Zobaczcie, tutaj Monaliza w takim smętnym trochę czarnym, czarno-białym wydaniu. Takie to wszystko jakby przymglone. No sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Architektoniczna, po prostu cuda. I wielkość tego wszystkiego, no niesamowite, no po prostu ja jestem w tak głębokim szoku, jak to widzę. Kiedy oni to zdążyli wybudować? Naprawdę. To jest kosmos. No, kosmos to jest między Europą taką polską, a tutaj przynajmniej jeśli chodzi o właśnie budownictwo, to są, no to jest przepaść. To jest przepaść, to są lata świetne. O, tutaj można sobie wyjść nad wodę. Nawet jest pan ratownik. No nikt nie pływa, to tak tylko do pooglądania. Na razie tak tu błądzę, chodzę, wyszedłem w sumie na zewnątrz. Wszedłem na teren takiej kafeterii. Tam za dużego wyboru nie było, ale tak na napoje, na lody. Zapytałem panią, ile kosztuje gałka loda, no to 19 zł, 20 dirhamów, także grubo. Takie tu ceny w tego typu obiektach bardziej turystycznych. Tam z tyłu za mną widać jak przez mgłę całe miasto Abu Dhabi. Sensu, żebym nagrywał nie wiadomo ile, nie będę Was tu zanudzał. Tu po prostu w tym muzeum są artefakty z różnych tutaj stron świata. Tutaj mamy Egipt, Syria, roczniki też różne. Tutaj jest 1325 rok. Tutaj trochę wcześniej. Tutaj różne księgi też z Egiptu lub z Syrii. No, tu nie chodzi, mówię, nawet o te eksponaty, które tu są, ale tak jak już wcześniej mówiłem, no forma tego wyeksponowania, pokazania, cały ten budynek, jak wygląda z zewnątrz i w środku, to robi po prostu na mnie największe wrażenie. No eksponaty jak eksponaty, no to tam nie znam się na tym. Tu też Egipt, Syria. Zobaczcie, ile tego jest. Egipt, Syria tutaj widzę, także no do Egiptu stąd trochę daleko.
Egipcjanie raczej chyba niezadowoleni, że im tu wszystko zostało skradzione, skonfiskowane, no bo tak to wygląda. No bo skąd, jak inaczej, skąd by się tu wzięło? Egipt i Syria. Tutaj jakieś pomieszczenia do wirtualnej rzeczywistości. Można tam sobie okularki założyć i przenieść się w czasie. Tutaj możecie zobaczyć makietę tego budynku, bo jeszcze tak z zewnątrz nie udało mi się go dobrze pokazać. W ogóle nie wiem, czy mi się uda, bo już ciemno się robi i ten budynek jest olbrzymi. To tak, żeby go uchwycić w całości, to trzeba by zdjęcia z drona robić, ewentualnie gdzieś z daleka. Ale mniej więcej tak to wygląda w całej okazałości ten budynek, w którym teraz jestem. Ceramika, tu Afganistan, Chiny. To naprawdę są eksponaty z różnych stron świata, także to, co udało im się gdzieś tam zdobyć, nakraść, to mają, prezentują. Zaraz doczytam, co to jest, ale trochę kojarzy mi się z takim kamieniem, co Indiana Jones szukał w jednej z części. Chyba Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Tam takich kamieni mieli kilka. Z kości słoniowej takie pudełeczko zrobione. Ciekaw jestem, czy te listki to tutaj już były oryginalnie, czy po prostu oni im je dokleili w ramach tutejszej poprawności, moralności, poprawności moralnej, o, tak powinien był powiedzieć. No bo trochę mnie to dziwi, bo raczej w starożytnym Rzymie klejnoty były na wierzchu, a nie tak jak tu zakryte. Z grubsza widzicie, jak to wygląda. Pięknie wszystko wyeksponowane z różnych stron świata. Teraz tu malarstwo też różnych malarzy europejskich, włoskich, francuskich, rzeźby. Na temat sztuki się nie będę wypowiadał, bo się nie znam. Na temat tego typu sztuki. O muzyce to jeszcze mógłbym powiedzieć. Tutaj już Muzeum Nowoczesności. Tutaj kupa złomu sprasowana. Chyba też bym tak potrafił. Może nawet mój syn autystyczny by lepiej to zrobił. No można tu siedzieć jeszcze, wiadomo, dłużej, wnikać. Ale nie o to mi chodziło. Chciałem wam pokazać, jak ten budynek przede wszystkim wygląda. Teraz w nocy też tutaj fajnie się prezentuje. Sufit poświetlony, widzicie nade mną. No wiecie co, dojechałem tutaj pierwszym autobusem tak do połowy drogi. Tu powinienem się przesiąść na kolejny autobus, żeby wrócić w okolice swojego hostelu. No ale godzina jeszcze jest w miarę wczesna, 20. No stwierdziłem, że jeszcze do hostelu nie wracam, chociaż tu się trochę przejdę po ulicy, pokażę wam, jak to tu wygląda. No na razie jestem tu krótko w tym Abu Dhabi, ciężko mi coś powiedzieć, ale Dubaj na pewno większe wrażenie wywiera, tak mi się wydaje. No i architektura wyższa, jakiś taki układ przestrzenny miasta ciekawszy. No tutaj mówię, nie będę się wypowiadał, bo naprawdę jeszcze tutaj gówno widziałem, ale tak z grubsza już mam orientację. No tak samo no, miasto wyrąbane w kosmos w krótkim czasie. Te ulice, zobaczcie.
A wracając do tego muzeum, w którym byłem, no to trochę pusto tam. To jest chyba stosunkowo nowe, nie wiem od kiedy otwarte jest to muzeum, ale no budynek z zewnątrz naprawdę wyrąbany w kosmos, bardzo ciekawy. Jak się na zewnątrz wychodzi, no mówię architektonicznie fajny, tak jak tu wiele, ale w środku tych eksponatów tam trochę mało, trochę tak pustawo, nie? A nic, musiałem przysiąść tu na murku, widzę tu już koty się zleciały, jeden, drugi. No byłem tam w tym markecie takim hinduskim. Kupiłem sobie, bo szukałem właśnie jakiejś mieszanki owocowej, taki kubeczek o tutaj owoców. 3 złote, nie? 3 dirhamy, także git. No ale co najważniejsze kupiłem, już to piłem wcześniej, ale nie wiem, chyba nie filmowałem, nie pokazywałem wam, żeby poczuć chociaż smak piwa, to tutaj można dostać o coś takiego, Barbican. To chyba i w Polsce można gdzieś, albo ja w jakimś innym kraju piłem. Są też wersje smakowe, ale ja wziąłem taką klasyczną, no, która no, smakuje jak piwo. Tak najbardziej przypomina ten napój piwo, tyle że jest bezalkoholowy. I to kosztowało 4 zł, także też dobra kasa. No i jeszcze, o trochę zmienię tutaj. No jeszcze kupiłem, bo mnie naszło, bo mnie suszy nam wodę kokosową, no to już dosyć drogie, bo tam 8 chyba, 8 czy 9 dirhamów kosztowało, czyli te 9 zł, tak? No też cena jak za taką puszkę, no uważam, że tam normalna, w Polsce te rzeczy podobnie kosztują. Ogólnie u tych, jeszcze raz powtarzam, u Hindusów najlepiej robić chyba zakupy, tam najtaniej można różne rzeczy dostać. Siedzę tutaj, o widzicie, tam jakiś kolejny budynek oświetlony, tam te sklepy, markety. Wielkie, olbrzymie miasto, te ulice tu się rozciągają, także tak naprawdę tutaj wpadłem na wariata, no bo stąd mam po prostu lot powrotny do Polski. Po raz kolejny będę wam mówił, że tutaj no, tak ciężko trochę się poruszać czasowo, dużo to zajmuje i białych nie ma praktycznie w takich środkach komunikacji. I także tu trzeba zapas zawsze brać duży, jeśli chcecie się gdziekolwiek dojechać środkiem, no, transportem publicznym, nie? Już ten Dubaj był naprawdę rewelacyjny, tutaj no, architektonicznie widzę tak, no, powtarza się, też tego jest po prostu tutaj aż multum i przesyt. Podobnie to w wielu miejscach wygląda to bardzo podobnie. Ale powiem wam, że takie piwko zimne, dlatego je piję od razu, póki z lodówki zimne, ale wchodzi, no nie mogę tego nazwać piwem, bo to coś w rodzaju karmi, no mówię, może znacie tą markę, gdzieś tam piliście, no ale smakiem najbardziej przypomina piwo, coś pysznego. Tutaj przymusowa prohibicja przez tych parę dni, taka kultura, taki kraj dziwny, no. Ale przynajmniej pijaki nie łażą, nikt nie zaczepia, jest bezpiecznie. No, pierwszy raz też w ręku mam te ich pieniądze, te banknoty, no bo musiałem tam wypłacić z tego bankomatu w muzeum, żeby gościowi zapłacić, temu Hindusowi za podwózkę. No te banknoty takie w dotyku jak nie papierowe, tylko jak taki plastik. Mam też trochę drobniaków, ale tu w ogóle nie wiem o co chodzi, bo tutaj żadnych numerków nie widzę. Może to numerki są, ale to po arabsku czy po jakiemu. I ja nie wiem w ogóle jakie to są monety, ile tego tu jest, nie? Tutaj macie przykładowe ceny. Jedna sztuka takiej małej szawarmy, jak oni to nazywają, 6 zł. Tutaj można kupić 4 czy 5 za 25. No ceny naprawdę, no tu cały kurczak chyba z jakimś ryżem 35 zł. Ale tu takie jakieś maleństwo chyba to jest za 6. No ceny naprawdę tu są, kurczę, jak się dobrze poszuka, mocno przyzwoite. Podjadłem trochę tutaj za mega naprawdę małe pieniądze. Najadłem się za 12 zł. No po prostu śmiech na sali. Tutaj przy tej takiej jednej właśnie z głównych, znaczy nie wiem czy to główna, bo to wszystkie ulice wyglądają jak główne, ruchliwe, ale nie w tym rzecz, tylko pierwszy raz, zaraz wam pokażę, będę miał okazję, bo potrzebuję przedostać się na drugą stronę ulicy. Zastanawiałem się jak to zrobić i tutaj trafiłem w końcu na przejście podziemne. Coś czego
nie widziałem w Dubaju. Może gdzieś są, ale tam przeważnie były te eskady takie nad ulicami, a tu będzie przejście podziemne, także wchodzę, przedostanę się na drugą stronę ulicy. No co tu jest ewidentnie tak dla mnie już zauważalne, porównując do Dubaju, no tutaj jest już brudniej. Tu miejscami jest syf. Tak jak przechodziłem tutaj właśnie tym przejściem podziemnym, wszędzie wizytówki. I to widzę chyba, o, wszędzie telefony, tego typu wizytówkę z paniami, reklamujące się jako spa, Royal Spa, no ale to chyba wiadomo, co się za tym kryje. I po prostu te wizytówki, no wszędzie tu się walają. W tym przejściu podziemnych dziesiątki były, no ale nie tylko to, no śmieci, po prostu śmieci. Tu widzę, no jest już brudniej, tak to da się zauważyć, a tutaj dosłownie całe chodniki są tymi wizytówkami usłane. O, podniosę kolejną. No tu akurat coś innego. Nice Moon, our service. O, tajski masaż. Tak, wszystko tutaj wygląda mi na ukrytą prostytucję. No zobaczcie, wszędzie wizytówki. Numery telefonu. O, tutaj przede mną jakiś park miejski. Także wejdziemy sobie. Trochę tam ludzi widzę na trawce przesiaduje. Taki nieduży, ale no pierwszy raz coś takiego, przynajmniej w tym mieście. Próbuję dojść do nadbrzeża, do wody. Wysokie, kosmiczne budynki. No nie aż takie wysokie, ale wyższe. No przypuszczam, że ten to chyba może być i wyższy od tego rzekomo najwyższego, który jest w tej chwili w Warszawie, który jest podobno najwyższy w Europie. I tak, tu drapacze chmur, tam taki jeden z wyższych, taki widzę ciekawy. Po tej stronie podobnie. I tak, tu meczecik, no taki nieduży. I po drugiej stronie ulicy też widzę meczet taki między budynkami nieduży, topiony. No kontrasty, ale nie aż takie duże kontrasty, no bo większość tutaj to architektura nowoczesna. Jakiś taki skwerek, trawka, wszystko ładnie tutaj też elegancko zagospodarowane. Tu jakaś fontanna, ławeczki. Nie no, tutaj jest czyściutko. Chyba czuję się już chyba trochę przebodźcowany, także fajnie, że tu taki znalazłem właśnie taki skwerek zielony. No i tu też elegancko, zobaczcie, czyściutko. Tak, to tam po prostu w tym jednym miejscu było nakwaszone tymi wizytówkami, chodniki, ulice wysłane. A w innych miejscach, o tutaj też o parę wizytóweczek. No ale mówię, takich innych śmieci tam sporadycznie się spotyka. Głównie właśnie te wizytówki. O, nawet w przejściu podziemnym zobaczcie jakie. To nie fontanny, no akurat woda. O, tu mega kolorowo. Jakieś graffiti, to tędy się przejdę. Chyba tędy wyjdę na drugą stronę. O, nawet sufit, zobaczcie. Podświetlany różnokolorowo się zmienia. No na każdym kroku. Tutaj są właśnie takie w tym kraju bajery. Bawią się kolorami, bawią się światłem. Ściany niewymazane jakimiś graffiti, byle jakimiś pomazami, tylko tutaj widzę muszelki. A, no bo to mówię, to jest droga, która prowadzi do wody. Dlatego tak tutaj to wygląda. Zarobiście. Totalnie nic nie widać. Ale za to tutaj, od tej strony, miasto prezentuje się ciekawie. Ja pierdzielę. Nie no, ciepła woda, kurde. Za ciepła. Za ciepła. O, i tu jestem we właściwym miejscu. Promenada. Jest totalnie ciemno w tą stronę.
jedynie tutaj miasto. Zobaczcie, tu nad brzeżem można sobie iść. Tutaj też jest wszystko zrobione, no, na wysoki połysk, nie ma się do czego przyczepić. Chodniczki eleganckie, kurczę, fajnie tutaj zagospodarowane, tu podświetlone, elegancko, traweczka tutaj, murki, lampki, kurde. Tu taki deptak, no, się ciągnie w jedną, w drugą stronę. Tam jest osobna ścieżka dla rowerów. Kotów tu na nadbrzeżu można sporo spotkać. Może tu chłodniej, bo trochę zawiewa od wody. One lubią sobie tutaj przesiadywać. Jeden tu, tam kolejny. Po drodze już minąłem kilka. No, uwaga, jest ciemno, ale widzę, że doszedłem tutaj. O, za taką trzciną, za takim jakimś płotem ukryta jest plaża piaszczysta. Przynajmniej jakiś taki tu mały kawałeczek. Tak, o, i tu jest wejście na plażę piaszczystą. Także tutaj, o, idę, pochodzę po tym piachu. Dojdę do wody. O tej porze to wiadomo, że nikogo tutaj nie ma. Nie no, tam ludzie jacyś sobie łażą. Ciągnie się tam daleko, daleko. Najważniejsze to piasek taki drobniutki, elegancki, a nie jakieś tam głazy czy kamienie. Teren ten do pływania odgrodzony. Woda chyba czysta, też nie widzę, ale tak mi się wydaje. Także jutro koniecznie muszę to zobaczyć, przetestować. Nie no, spoko. Woda o tej godzinie w miarę taka, w miarę chłodna. No ale plaża długa, no tutaj ciągnie się. Jutro pokażę Wam za dnia.